Dlaczego buraki są ważne i dla sportowców, i dla sprawności seksualnej? Czy popularne suplementy na libido rzeczywiście działają? A jeżeli nie, to co działa? W dzisiejszym Powerwalku porozmawiamy właśnie o libido, a konkretnie o tym, jak dieta, różne składniki pokarmowe i stan odżywienia organizmu przekłada się na naszą ochotę na seks i inne zbliżenia intymne. Zapraszam. To co? Idziemy? Idziemy. Cześć, z tej strony Gosia Pielichowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką, a to jest Powerwalk, twój podcast, w ruchu którego partnerem strategicznym jest platforma Multilife od Benefit Systems. Moi drodzy, dzisiaj temat bardzo ważny dla każdego i każdej z nas, bo będziemy rozmawiać o sprawności seksualnej i o libido, czyli na ochocie na seks i na różnego rodzaju zbliżenia intymne. Otóż okazuje się, że dieta ma naprawdę tutaj dużo do powiedzenia, duże znaczenie i dzisiaj wyjaśnię Wam dlaczego. Poruszę kwestię różnego rodzaju pokarmów, które mogą pozytywnie wpłynąć na sprawność seksualną, a przez to też na libido. Wyjaśnię, jaka tutaj jest relacja. Powiem, jakie pokarmy absolutnie, no niestety, obniżają tę sprawność seksualną i jakość też naszych kontaktów seksualnych, a co potem przechodzi, niestety konsekwencją jest mniejsza ochota na następne zbliżenia. Także powiem o tym, jak stan odżywienia organizmu przekłada się na libido, dlaczego sprawność naczyń krwionośnych jest niezwykle ważna, co do tego ma aktywność fizyczna, no i co z tymi popularnymi suplementami na to libido. Zaczynamy. Kochani, zaczniemy od tego, że w zasadzie ta ochota na seks, to libido, czyli coś, co sprawia, że no mamy ochotę na te zbliżenia, no to jest to ważne dla nas, tak? No kurczę, sprawność seksualna, takie kontakty bliskie, intymne z drugą osobą, partnerem tudzież partnerką, no są dla nas niezwykle ważne dla zachowania zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i to nie jest tylko kwestia prokreacji, przekazywania dalej swoich genów, ale też czystej przyjemności, więc warto zadbać o to, żeby te doznania były jak najbardziej pełne, jak najbardziej satysfakcjonujące. A to możemy uzyskać właśnie poprzez odpowiednią dietę, ale w zasadzie cały styl życia, bo dieta jest jednym z czynników, które będą mieć wpływ właśnie na naszą sprawność seksualną, satysfakcję z seksu, czy na przykład na w ogóle całkowicie ochotę na seks. I jakby ryzykuje takie stwierdzenie, że libido, ochota na zbliżenia intymne jest swego rodzaju wypadkową tego, jak dbamy o swój organizm wcześniej i czy nasz organizm jest sprawny w ogóle w kontekście fizycznym i w kontekście psychicznym. Bo zwróćcie uwagę, czynnikiem, który tak naprawdę najbardziej zabija to libido, obniża nam ochotę na seks, jest stres, jest przewlekły stres i wymęczenie organizmu. I jest to zupełnie logiczne, bo o ile podkreśla się, jakby ja nie jestem seksuologiem, nie jestem ani lekarzem, ani psychologiem, seksuologiem, więc w tą działkę wchodzić nie będę, ale na podstawie różnego rodzaju literatury, czy też i różnego rodzaju podcastów, które przesłuchałam ze specjalistami, to wniosek jest jeden. Ten seks jest pomocny na to, żeby poprawić gdzieś tam to zdrowie psychiczne. Też w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, to pomaga nam sobie ten stres rozładować, to napięcie, ale w momencie, kiedy my jesteśmy bardzo zestresowani, jesteśmy wyczerpani po prostu, cały czas coś mamy do zrobienia, cały czas coś jest w głowie, nie możemy się zrelaksować, no to sorry, to nie jest moment na to, żeby rzeczywiście odczuwać tę przyjemność, bo z perspektywy ewolucji, niestety, ale cały czas nasze ciała, jakby z perspektywy biologii, seks jest tym, co pozwala przedłużyć gatunek. Służy prokreacji. My w obecnych czasach wiemy, że to nie jest jego jedyna funkcja oczywiście, tak? Natomiast z perspektywy biologii jest to czysta kwestia prokreacji, przedłużenia gatunku. A żeby ten gatunek przedłużyć, to my musimy być w pełni sił i musimy być na tym skoncentrowani, żeby to zrobić dobrze. W momencie, kiedy my jesteśmy zestresowani, cały czas jesteśmy przemęczeni różnego rodzaju bodźcami, informacjami, zadaniami, pracą i tak dalej. Jeszcze do tego na przykład sobie dokładamy bardzo intensywny wysiłek fizyczny i nie dojadamy, czyli stan odżywienia naszego organizmu jest bardzo, bardzo kiepski, no to sorry, z pustego i Salomon nie naleje, czyli tej ochoty na te zbliżenie intymne nie będzie. To nie jest czas na prokreację, tak to jakby odczuwa nasze ciało, które dalej funkcjonuje zgodnie z zasadami biologii.
I tym samym przechodzę już do pierwszego czynnika, który będzie mieć wpływ na libido, czyli stan odżywienia organizmu i poziom energii, jaki w ogóle ten organizm ma. Zarówno niedożywienie, czyli niedojadanie, posiadanie zbyt niskiej tkanki tłuszczowej, to w szczególności może nie tylko dotyczy kobiet, ale też i mężczyzn, ale generalnie kobiety mają tendencję też do tego, żeby no, ograniczyć sobie mocno to jedzenie i się tak wiecie, cały czas ograniczyć, cały czas, że nie jeść, że cały czas ta tkanka tłuszczowa powinna być mniejsza, ja nie mogę mieć fałdki na brzuchu, no to niestety to niedożywienie organizmu zmniejsza to libido właśnie z tego względu, że ewolucyjnie, biologicznie jest to odczytywane jako no, nie czas na płodność. To nie jest ten moment, ty musisz się skupić na tym, żeby przetrwać. Ty musisz skupić się na tym, żeby po prostu przeżyć kolejny dzień, a nie rodzić dzieci. W związku z czym tej ochoty na seks po prostu nie będzie. Tak? Czyli stan odżywienia organizmu. I tutaj z ciekawostek wam powiem, że jest coś takiego jak triada sportsmenek, to jest taki zespół, w którym składa się raz, że to jest wynikający z niskiej dostępności energii. Co to oznacza? Niska dostępność energii u sportowców jest wtedy, kiedy adekwatnie energia nie jest dostarczana adekwatnie do realnego zapotrzebowania wynikającego z dużego wysiłku fizycznego. Kiedy mamy niską dostępność energii, to wówczas u sportsmenek obserwuje się tak zwaną triadę, czyli mamy niedożywienie, mamy także zanik miesiączki, mamy zaburzenia menstruacyjne, bo też no, jest to ewolucyjnie, biologicznie po prostu nie czas na płodzenie dzieci, ty musisz po prostu przetrwać, przeżyć, więc wyłączamy wszystko to, co jest w tym momencie zbędne, bo ty musisz skupić się na przeżyciu, czyli owulacja jest wstrzymywana, mamy zanik miesiączki, a po trzecie to, o czym ostatnio był nawet power walk, czyli pojawia się osteopenia, zmniejszona gęstość kości, czy nawet osteoporoza. Tak? Czy już poważna dolegliwość, poważny taki cichy złodziej kości, co zwiększa ryzyko złamań. To wynika z niskiej dostępności energii, ale właśnie obserwuje się też te zaburzenia menstruacyjne i zmniejszoną ochotę na seks. Podobnie u mężczyzn, bardzo aktywnych fizycznie, u sportowców, którzy są wystawieni na długie, wyczerpujące wysiłki fizyczne i nie jest to zaspokojone odpowiednią dawką energii po to, żeby sprostać tym wydatkom energetycznym, to niestety wtedy też obserwuje się u tych panów zmniejszone libido. Więc mamy pierwszy czynnik, niedożywienie organizmu, ale z drugiej strony też nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, przeżywienie, można by było tak to powiedzieć, też w zasadzie otyłość jest swego rodzaju niedożywieniem jakościowym, bo mamy wielokrotnie niedobory witamin, składników mineralnych, które są ważne w kontekście całego dobrostanu człowieka, ale też i tworzenia się hormonów płciowych, na przykład witamina D, która jest bardzo ważna, ona wpływa na każdy aspekt naszego ciała, ale na tworzenie się hormonów w szczególności i niedobory witaminy D niestety też będą się przekładać na mniejsze libido i też na gorszą sprawność seksualną. Więc takie przejedzenie, przeżywienie organizmu, otyłość, czy wręcz już dalej powiedzmy otyłość brzuszna, zespół metaboliczny, czyli też insulinooporność, nawet cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, tak? Czy hipertryglicerydemia, czyli za dużo triglicerydów we krwi, nieprawidłowy profil lipidowy, za dużo cholesterolu całkowitego, LDL, lipoprotein oraz HDL, lipoprotein za mało, to też niestety będzie się przekładać to jest raportowane w badaniach na gorszą satysfakcję przede wszystkim z seksu, na gorszą sprawność, tak, podczas tych zbliżeń intymnych, no a to następnie, no umówmy się, że jeżeli ja nie czerpię satysfakcji z tych zbliżeń intymnych, bądź ta moja sprawność seksualna, no jest taka, no nie tak jak czuję, że powinno być, coś jest po prostu nie tak, to siłą rzeczy kolejnym razem przy kolejnych zbliżeniach, no kurczę, tak się zastanawiam, czy tym razem też będzie tak samo, więc znowu zaczynam się stresować, zastanawiać, czy wszystko pójdzie ok, czy może coś znowu będzie nie tak, czy ja będę mieć z tego satysfakcję, no i siłą rzeczy to libido będzie opadać, dlatego to jest trochę takie błędne koło. Zatem zarówno niedożywienie, jak i przejedzenie będzie mieć wpływ i otyłość, zaburzenia metaboliczne będą się przekładać na libido.
Powiedziałam o niedoborach pokarmowych i rzeczywiście niedobory witaminy D mają tutaj ogromne znaczenie, dlatego że witamina D bierze udział w produkcji hormonów płciowych. Tutaj włącznie z tą witaminą D ma znaczenie cholesterol. Powiedziałam o tym, że zbyt duże stężenie cholesterolu jest nieprawidłowo, ale ten cholesterol jest nam potrzebny w normalnych, zwyczajnych wartościach, w normalnych, tak jak jest zakres norm. Tutaj pewnie ktoś się włączy, że są też i normy funkcjonalne i tak dalej w komentarzu, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli wszystko jest w prawidłowym zakresie, to jest okej. Ten cholesterol to nie jest tak, że on jest jakimś totalnym zabójcą i w ogóle trzeba unikać za wszelką cenę tego cholesterolu w diecie. No nie, bo on jest nam też potrzebny właśnie do tworzenia hormonów płciowych. Bez cholesterolu też się nie wytworzy witamina D. Zresztą 7-dehydrocholesterol jest, bodajże tak się nazywa ta substancja, jest prekursorem do tworzenia się witaminy D. W każdym razie witamina D jej powstaje właśnie z cholesterolu i pod wpływem promieni słonecznych. Także witamina D i cholesterol są super, super ważne dla sprawności seksualnej, dla zdrowia hormonalnego i dla libido. Ale co jeszcze? Okazuje się też, że żelazo. No i tutaj jest dosyć to całkiem logiczne, ponieważ niedobór żelaza powoduje, że jesteśmy zmęczeni, że nie mamy tak naprawdę siły na jakąś aktywność fizyczną, a co dopiero na seks. Więc też pamiętajcie o tym, żeby sobie sprawdzać na przykład to żelazo raz na pół roku, raz na rok, taki check-up, raz na rok w zupełności wystarczy taki check-up, chyba że na przykład właśnie czujecie, zwłaszcza to u kobiet jest widoczne, kiedy zaczynają wypadać włosy, to wtedy jest taki sygnał, oho, może mam niedobór żelaza, powinnam wtedy sobie sprawdzić i żelazo, i ferytyny jako zapas żelaza, ale też warto sobie na przykład sprawdzić cynk, bo też często niedobory cynku powodują, że te włosy są w gorszej kondycji, więc wtedy sobie to sprawdzamy i to może być przyczyną tego wypadania włosów, tak mówiąc w dygresji, ale sam niedobór żelaza też będzie się przekładać właśnie na zmniejszone libido. Powiedziałam o cynku. Cynk jest ważny nie tylko dla włosów, ale jest ważny właśnie dla dalej. I tutaj pojawiają się te osławione afrodyzjaki, czyli ostrygi. No i rzeczywiście ostrygi są bardzo bogatym źródłem cynku. Zresztą cynk jest też i w soczewicy czerwonej, na przykład w pestkach dyni, no ale umówmy się, te ostrygi to są naprawdę takim bardzo, bardzo bogatym źródłem tego składnika mineralnego, który rzeczywiście przekłada się na produkcję testosteronu, w ogóle jest ważny dla zdrowia hormonalnego i zarówno kobiet i mężczyzn, ale też ma wpływ na zdrowie psychiczne, na pracę mózgu, też na procesy związane z antyoksydacją, czyli zmniejszaniem nadmiaru wolnych rodników, a wiemy, że one uszkadzają nici DNA, prowadzą do przyspieszonego starzenia się organizmu, też zmęczenia, więc ten cynk naprawdę jest bardzo ważny. Jeżeli chcecie, to możecie sobie sprawdzić poziom cynku, dlatego że nie ma co od razu przyjmować go w suplementach nie wiadomo w jakiej ilości, bo cynk jest też toksyczny w dużej dawce, więc jeżeli to jest taka krzywa U, że za mało jest źle, za dużo też będzie źle, więc najlepiej rozpocząć, że przed rozpoczęciem suplementacji albo jakąś małą dawką, albo na przykład po prostu sobie sprawdzić to stężenie i dobrać odpowiednią dawkę do odpowiedniego poziomu, żeby wyrównać ten niedobór, no żeby po prostu sobie nie zaszkodzić. No i rzeczywiście te ostrygi są takim źródłem cynku i są takim osławionym tym afrodyzakiem, tylko że też z tymi afrodyzjakami to jest trochę tak, że to jest pewien taki konstrukt społeczny, no bo umówmy się, to jest jakby nadajemy pewnym pokarmom, one rzeczywiście są źródłem pewnych składników odżywczych, które mają znaczenie dla libido, ale my nadajemy im, przepraszam, też jeszcze takie dodatkowe, emocjonalne znaczenie. No przykładowo, no jak się te ostrygi je, jak się je zawsze pokazuje, no tak sensualnie, że rzeczywiście one takie są związane, wiecie, ze zbliżeniami seksualnymi, ze zbliżeniami intymnymi, no i rzeczywiście to wtedy one od razu się w ten sposób kojarzą, że jest to taka kolacja, no już taka bardzo romantyczna. Tak samo truskawki z czekoladą na przykład i prosecco. To nie jest tak, że truskawki mają jakąś magiczną moc i w ogóle sprawiają, że nagle ta ochota
ochota na seks przychodzi, no bo jak się dodaje do truskawki do owsianki, to jakoś takiej ochoty na seks nagle się nie obserwuje, prawda? Ale jednak z jakiegoś powodu te truskawki w czekoladzie są takim atrybutem takich zbliżeń, intymności, no dlatego, że nadano temu pewien konstrukt społeczny, nadano temu pewne takie znaczenie. To nie oznacza, że rzeczywiście takie afrodyzjaki powszechnie znane będą się nam przekładać na zwiększone libido. Te o udokumentowanej właściwości rzeczywiście, które przekładają się na libido, to na przykład korzeń macy. Korzeń maca to jest nazwa, to jest pieprzyca peruwiańska, też w ogóle fantastyczna, bardzo ciekawa nazwa. Korzeń macy, ona daje taką witalność, też jest ważna właśnie dla sprawności seksualnej i rzeczywiście w badaniach okazuje się, że osoby, które przyjmują korzeń macy, mają zwiększone libido. I tutaj nawiążę jeszcze do kolejnego afrodyzjaku, bo mam na myśli szafran. Szafran jest najdroższą przyprawą świata i rzeczywiście szafran też okazuje się, że jest postrzegany jako afrodyzjak i on rzeczywiście w badaniach również pokazuje się, że ten dodatek szafranu, spożywanie go regularnie też przynosi pozytywne rezultaty, jeżeli chodzi o podniesienie libido. Ale to, co łączy macę i szafran, a w szczególności właściwie też szafran, to to, że one poprawiają libido, zwłaszcza u osób, które zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi. I przypuszcza się, że ta poprawa libido wynika z tego, że po prostu te osoby mają lepszy nastrój, są bardziej ustabilizowane, mają większą ochotę do życia, czyli znowu zobaczcie, wracamy do tych biologicznych mechanizmów. Wychodzę z trybu przetrwanie, wchodzę do trybu, mogę się zająć jeszcze czymś, bo mam na to energię. Mogę zająć się seksem, bo mam na niego energię. Dzięki temu, że szafran oraz maca poprawiają nastrój, dają większą witalność, pomagają radzić sobie lepiej z codziennością, to też poprawia się ta ochota na seks. Też gdzieś w literaturze czy w suplementach popularnych na libido pojawia się jest nazwa polska, to jest Buzdryganek pospolity, tribulus, nie pamiętam dokładnie jaka jest drugi człon tej nazwy, Buzdryganek pospolity, no ale w badaniach to jakoś nie wykazuje za bardzo, przynajmniej jeżeli są badania z grupą placebo, czyli z grupą kontrolną, która jedna grupa przyjmuje suplement, druga grupa przyjmuje placebo, to jakoś nie ma za bardzo w tej materii różnic, więc można powiedzieć, że mamy te ostrygi z uwagi na zawartość cynku, który ma znaczenie dla sprawności seksualnej, dla testosteronu, też w ogóle dla całego układu hormonalnego, przede wszystkim układu hormonalnego i kobiet i mężczyzn, też ma znaczenie dla spermatogenezy, także tutaj dla płodności, także cynk rzeczywiście będzie mieć znaczenie. Drugi to jest maca, szafran, one mają wpływ przede wszystkim na nastrój u osób z zaburzeniami depresyjnymi, że poprawiają tą chęć do życia, chęć do życia, tak, a następnie przez to libido, natomiast bezdryganek pospolity niestety takich właściwości nie wykazuje. No i teraz przechodzimy do kolejnych czynników, które mają wpływ na to libido. Powiedziałam już o stanie odżywienia organizmu, powiedziałam o niedoborach pokarmowych, poruszyłam temat afrodyzjaków, no to teraz przejdźmy do postawionego przeze mnie na początku pytania, czyli dlaczego buraki są ważne i dla sportowców, i dla sprawności seksualnej. A buraki łączą się poniekąd z migdałami oraz pistacjami. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż, a to wszystko, jeszcze nadmienię, łączy się ze sprawnością naczyń krwionośnych, więc coś tutaj może Wam zaświta. Otóż, sprawność naczyń krwionośnych, dopływ krwi do różnych organów w naszym organizmie, w tym do narządów płciowych, jest niezwykle ważny, dlatego żeby czerpać satysfakcję ze zbliżeń intymnych. I w momencie, kiedy zmagamy się na przykład z miażdżycą, czyli blaszka miażdżycowa, zawęża nam światło tętnic, przez to ta krew nie może docierać w odpowiedniej ilości do całego organizmu, w tym do narządów płciowych, no to niestety będziemy się spodziewać pewnych dysfunkcji seksualnych i to nie dotyczy tylko mężczyzn, tak, gdzieś tam problemów z erekcją, ale też i kobiet, które też nie będą czerpać pełnej satysfakcji, no bo jednak krew też dopływa do naszych narządów płciowych, żebyśmy my też mogli odczuwać satysfakcję z różnego rodzaju zbliżeń intymnych. W momencie, kiedy mamy zwężony przepływ krwi, niestety to nie następuje. Dlatego zdrowie naczyń krwionośnych i sprawny przepływ krwi, dbanie o ciśnienie krwi jest super, super ważne,
dla sprawności seksualnej. A co z tymi burakami? Ano, buraki i sok z buraka jest bardzo polecany sportowcom, dlatego że zawiera azotany. Azotany, które są potrzebne do tego, żeby stworzyć tlenek azotu, a ten rozszerza naczynia krwionośne i umożliwia dotarcie krwi do wszystkich tkanek w organizmie, no i do mięśni, tak, w kontekście sportowców. Natomiast w kontekście sprawności seksualnej, tak jak wspomniałam, jest to ważne, żeby krew dotarła do narządów płciowych, co przełoży się też na satysfakcję ze zbliżeń intymnych. Zatem buraki zawierają tlenek azotu, który zawierają azotany, a te są przekształcane do tlenku azotu, który będzie rozszerzał naczynia krwionośne. A co do tego mają pistacje oraz migdały? Ano to, czy na przykład arbuz, to też będzie mieć znaczenie. Ano chociażby to, że arbuz zawiera L-cytrulinę, jest to taki aminokwas, który potem następnie który jest ważny dla produkcji L-argininy, a L-arginina jest ważna dla produkcji tlenku azotu, czyli tego właśnie związku, który rozszerza naczynia krwionośne. Arbuz jest źródłem L-cytruliny, z kolei pistacje oraz migdały są źródłem L-argininy i L-arginina aminokwas będzie sprzyjać produkcji tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne. Więc dla sprawności seksualnej, dla też lepszej sprawności, wydolności w ogóle organizmu, to nie tylko w kontekście, wiecie, no, doznań seksualnych, ale też dla sprawności w ogóle fizycznej. Warto jeść i buraki, i pistacje, i migdały, no i też tego arbuza, tak? Mam nadzieję, że już niedługo będzie można z satysfakcją jeść arbuza, bo na razie to jest tak zimno, to taki zimny pokarm, ojej, jakoś tak nie wyobrażam sobie go teraz jeść, ale w lecie jak najbardziej. No i w kontekście tych zdrowia też naczyń krwionośnych ważna jest witamina C, bo ona też tutaj jest bardzo, bardzo pomocna i też pojawia się też w kontekście afrodyzjaków, no i właśnie związków, które pomagają w podnieść libido, flawonoidy, które są zawarte w czekoladzie. Prawda? Ta czekolada też jest taka bardzo sensualnie przedstawiana. I chciałam się z Wami podzielić wynikami jednego bardzo ciekawego badania, bo rzeczywiście okazuje się, że te flawonoidy w czekoladzie poprzez to, że znowu rozszerzają naczynia krwionośne, pomagają dbać o zdrowie naczyń, mają działanie przeciwzapalne, też czekolada jest źródłem energii, będzie się przekładać na zwiększone libido, ale w jednym badaniu, i to słuchajcie, badanie było na grupie ponad 700 osób, ja Wam potem dla chętnych mogę podesłać to badanie, bo jest bardzo ciekawe, raczej tak, wiecie, z przymrużeniem oka, ale chcę o nim powiedzieć. Badano, jak częstość jedzenia czekolady przekłada się na ochotę na seks. No i co się okazało? U mężczyzn nie było jakiegoś tam znaczenia, ale u kobiet było. Co się okazało? Kobiety, które częściej jadły czekoladę, okazało się, częściej w tygodniu, no to miały mniejszą ochotę na seks. No i teraz badacze zastanawiali się, kurczę, no z czego to wynika? I autentycznie w tym artykule jest tak, że badacze wysnuli taką tezę, że kobiety, które jadły częściej czekoladę, po prostu już czerpały tyle z tego satysfakcji, były na tyle usatysfakcjonowane, że już nie miały ochoty na seks. Więc tą czekoladą to jednak trochę trzeba uważać. Ja tutaj cały czas mówię, że warto jeść czekoladę codziennie, no ale no cóż, jak się okazuje po tych wynikach badań, może to się różnie skończyć. Tylko teraz, panowie, żebyście nie wpadli na bardzo głupi pomysł, naprawdę nie radzę, żeby albo schować swojej partnerce czekoladę, zabrać jej tą czekoladę, albo co gorsza, zabronić jedzenia tej czekolady. To dopiero byłby Armagedon. No, nie chcecie wiedzieć, co tutaj się zadziało. Także to bardzo, bardzo głupi pomysł. To są dane naprawdę anegdotyczne, mimo że na całkiem sporej grupie osób to jest, no, było takie przypuszczenie, ale pamiętajcie, panowie, to nie jest powód, żeby zabierać swojej partnerce czekoladę, bo dopiero wtedy to się rozłości. To będzie naprawdę nieprzyjemna sytuacja. Także to w kontekście czekolady taka ciekawostka można by było powiedzieć. No dobrze, moi drodzy, podsumowując, tak, po pierwsze, powiedziałam o tym, co ma wpływ na libido. To, że jest to kwestia całego stylu życia, bo
Znaczenie ma nie tylko dieta, znaczenie ma też i aktywność fizyczna. Powinna być umiarkowana, bo zarówno zbyt mała dawka aktywności fizycznej, jak i zbyt duże obciążenie treningowe, takie dociskanie siebie do granic możliwości, no sprawi, że my po prostu będziemy zmęczeni i nie będziemy mieć ochoty na ten seks, tak? No sorry, tak to jest. Jeżeli jest człowiek zmęczony, to musi się po prostu pójść, przespać, zregenerować, a nie dalej wydatkować tę energię. I oczywiście pewnie to dotyczy większości osób. Pewnie znajdą się osoby i tak jak na krzywej Gaussa i z lewej i z prawej strony, które mimo trzymania zdrowego stylu życia jednak to libido gdzieś tam jest niskie. Wtedy trzeba poszukać jeszcze głębiej, o co tutaj chodzi. Niektórym to pasuje, bo na przykład nie mają po prostu ochoty na seks, na zbliżenia i takim jest okej. Części osobom z kolei z prawej strony krzywej Gaussa będzie tak, że nawet mimo niezdrowego stylu życia ten popęd seksualny, to libido będzie na bardzo wysokim poziomy i ta sprawność seksualna też będzie zachowana. Ale jednak pamiętajmy, że dla większości z nas, dla większości osób ten styl życia cały ma znaczenie, czyli zdrowa dieta nieprzetworzona, jedzenie buraczków, jedzenie pistacji, migdałów, na przykład czekolady też oczywiście, zachowując tutaj umiar, ale ma znaczenie także i aktywność fizyczna, taka umiarkowana, codzienna, z treningiem siłowym też w tygodniu, żeby jednak budować tę masę mięśniową. Dbanie o sen, o regeneracyjny sen, żeby mieć energię, mieć siłę, zarządzanie stresem w taki sposób, żeby gdzieś mieć ujście tego napięcia, tak? Czy w sporcie, czy na przykład w jakiejś praktyce uważności, malowaniu, szydełkowaniu, cokolwiek. Znajdźcie sobie coś, co pomaga też to napięcie regulować w sposób konstruktywny. Zatem wiemy, że libido i sprawność seksualna to jest kwestia całego stylu życia. To jest wypadkowa tego, jak będziemy o siebie dbać i jaki mamy poziom energii. Zależy od stanu odżywienia, zarówno zbyt mała ilość energii, jak i zbyt duża nie jest wskazana. Niedobory pokarmowe, na przykład witamina D, żelazo czy cynk, będą się przekładać na gorszą sprawność seksualną, a także na mniejsze libido. Ważne jest spożycie pokarmów, które wspierają pracę naczyń krwionośnych, czyli będą wspierać przepływ krwi sprawny przez te tętnice, czyli to będą buraki, będą pistacje, będą migdały, ale też i wszystkie produkty, które są zawarte w diecie typu śródziemnomorskiego, czyli oliwa z oliwek, czekolada na przykład, tak, to jest źródło polifenoli, borówki, na przykład awokado, produkty pełnoziarniste. To wszystko, co będzie nam się przekładać na lepszy profil lipidowy, na lepszą sprawność naczyń, też się przełoży na lepszą sprawność seksualną, a to z kolei na libido. Pamiętajmy też o tym, że są rzeczywiście afrodyzjaki, takie jak korzeń macy bądź szafran, aczkolwiek nie spodziewajmy się, że po jednorazowym użyciu będzie jakiś super efekt. Być może to będzie efekt placebo, jeżeli Wam to pomoże, no to fantastycznie. Natomiast należy pamiętać, że rzeczywiście to są z takich afrodyzjaków czy ostrygi, te, które gdzieś nam wykazują to pozytywne działanie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy spacer. Mam nadzieję, że było ciekawie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania bądź przemyślenia w tym temacie, to dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie po tym dzisiejszym Power Walku. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za ten poranny spacer. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby nie przegapić żadnego Power Walka i codziennie z nami wychodzić. Mam nadzieję, że jutro też będziecie z nami na spacerze. Przypominamy też o możliwości wsparcia nas na Patronite i dołączenia do zacnego grona patronów, a my, słuchajcie, z naszymi patronami widzimy się, tak jak już wspominałam wcześniej, 20 lutego na warsztatach dla patronów o godzinie 19:30, podczas których będziemy ćwiczyć jedzenie uważne. Także moi drodzy, tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę Wam cudownego dnia i też dobrego jedzenia dla sprawności seksualnej, dla lepszej satysfakcji po prostu ze zbliżeń. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.